Wieczorem dojeżdżamy do Szkodry, najludniejszego miasta północnej Albanii. Na kolację udajemy się do restauracji Fisi. Pomimo obecności na stole pizzy, w dużej mierze pozostajemy przy kuchni albańskiej. Dookoła mnie szczyty sięgające 2500 metrów nad poziomem morza i więcej. Ja natomiast znajduję się na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza. W dolinie, długiej na około 8 km, szerokiej maksymalnie na kilometr. I to właśnie tutaj ulokowano FEW, najbardziej izolowaną osadę w Europie. W centrum miejscowości ulokowano kościół. Warto tutaj wspomnieć, że Albańczyków dzieli się na dwa, tak to nazwijmy, plemiona. Tosków mieszkających na południu są to muzułmanie lub prawosławni i Gegów mieszkających na północy, a także w Kosowie i w Czarnogórze. Gegowie są katolikami i kilka pokoleń wstecz uciekali z okolic Szkodry przed napływem islamu. I właśnie tutaj, w górskich dolinach, m.in. FEW, znaleźli swoje schronienie. Dowodem na obecność tutaj katolików jest właśnie ten kościół. W drodze do wieży odosobnień trafiliśmy do restauracji Petrici. W restauracji Petrici mieliśmy okazję spróbować albańskich specjałów, takich jak ferges, ale również grillowanych warzyw i wypiekanego na miejscu burka. Jako że jesteśmy w Alpach albańskich, napiliśmy się również herbaty górskiej. Znajduję się teraz w wieży odosobnień. Można by powiedzieć, że wieża jak wieża, nawet nie jest za wysoka. Jednak kryje się za nią dość mroczny kawałek historii. Jest ona ściśle związana z prawem kanonu. Mianowicie, według prawa kanonu, czyli prawa górskiego, było zezwolone prawo do zemsty. Czyli tak jak oko za oko, ząb za ząb. Tutaj, w tej wieży, chronili się mężczyźni, którzy byli skazani na ścięcie. Dlatego często, jeżeli mężczyźni chowali się tutaj właśnie w tej wieży albo w swoich domach, to obowiązek wypasania owiec spadał na kobiety lub dzieci, bo właśnie kobiety i dzieci były zwolnione z tego prawa, czyli nie mogły zostać ścięte. Oczywiście dzisiaj prawo kanonu nie działa w taki sposób jak 100 lat temu. Pojawił się BESA, czyli mediator, więc może na przykład zaproponować karę pieniężną, zapłacenie innej rodzinie danej kwoty lub inny sposób pokojowego rozwiązywania problemu bez skazywania kogoś na śmierć. W 40 minut spacerem od FEW znajduje się wodospad Grunas. Jest on za mną.
Jadąc do Fef drogą 21 warto zatrzymać się na chwilę, żeby podziwiać krajobraz Alp albańskich. A tak naprawdę gór przeklętych, prokletie, nazwanych tak ze względu na ich trudną dostępność i wymagające szlaki, nieregularny kształt. Natomiast tutaj w Albanii nazywa się je konkretnie Alpami albańskimi. Są wszędzie dookoła mnie. Najwyższy punkt drogi 21 to około 1700 metrów nad poziomem morza, natomiast tutaj jest to około 1100-1200 metrów nad poziomem morza. Po powrocie z Fef udajemy się do restauracji Marina, w której spróbowaliśmy małżów, jak i charakterystycznego dla regionu Szkodry tough crappie, czyli zapiekanki z karpiem. Następnego dnia wyjeżdżamy ze Szkodry drogą numer 5 w kierunku miasta Val Idejës. Znajduje się tam jedna z 3 zapór na rzece Drin. Spośród 3 zbiorników ten Val Idejës ma najmniejszą pojemność, bo około 260 MW. Po wyjechaniu z miasta zjeżdżamy na drogę 25, która prowadzi nas wzdłuż zbiornika Val Idejës do miejscowości Koman, w której znajduje się druga z zapór. Gdy docieramy do zapory w Koman, droga kończy się, a my wsiadamy w łódź, którą odbywamy rejs.
Jezioro Koman jest jednym z 3 jezior zaporowych powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki Drin. Razem z Vau i Deis, a także Fierz zaspokaja 90% potrzeb energetycznych Albanii. Teraz znajduje się w dopływie rzeki Koman. Jest to rzeka Szala, a wokół mnie góry, czyli Alpy albańskie. Pomimo, że jezioro Koman jest spośród 3 najmniejsze, elektrownia tutaj zlokalizowana posiada największą w Albanii pojemność, która wynosi 600 MW. Po powrocie z nad jeziora Koman do Szkodry udaliśmy się do restauracji Aroma, w której spróbowaliśmy choćby krewetek. Nasz niemal 2-tygodniowy pobyt w Albanii dobiega końca, dnia następnego wjeżdżamy bowiem do Czarnogóry. Droga przez Czarnogórę, nawet pomimo niedawnego otwarcia pierwszej autostrady, dłużyła się, dlatego przed wjazdem do Serbii zdecydowaliśmy się zrobić przerwę w jednej z piekarni w Bijelopolie. Standard drogi w Serbii nie pozwala na rozwijanie znacznych prędkości, trzeba jednak przyznać, że ma to swoje zalety. Choćby pozwala nam delektować się krajobrazem. Po południu zatrzymujemy się w Sidro, jednym z zajazdów ulokowanych przy trasie. Zamówiliśmy w nim gulasz oraz liepanicę, czyli mięso w stylu kofty w chlebie wypełnionym masą serową. Kolejnego dnia dość sprawnie przekraczamy granicę Serbii z Węgrami. Zaraz za Budapesztem zatrzymujemy się w restauracji Gastland przy magistrali numer 1, w której jemy gulasz w zasadzie w 2 formach. Późnym popołudniem docieramy do Bratysławy, po której odbywamy spacer. Na zakończenie spaceru po stolicy Słowacji udajemy się do restauracji na brędzowe haluszki. Nazajutrz opuszczamy Słowację, dalsza część naszej trasy wjedzie bowiem przez Czechy. Po kilku godzinach wjeżdżamy do Polski, na ziemię kłodzką i to tutaj nasza podróż dobiega końca.